czajnikowy.pl. Dziś chciałbym odpowiedzieć Wam na nurtujące Was ciągle pytanie, pojawiające się tu i ówdzie. Ostatecznie rozwiejemy wszelkie wątpliwości w tej materii, jak długo mogą stać fusy z yerba mate do kolejnego parzenia, zanim spleśnieją i czy matero może spleśnieć, kiedy zostawi się w nim fusy. To musimy najpierw zrobić, oczywiście zaparzyć yerbę i się jej napić. W ten sposób wypiłem kilka parzeń i pozostaje nam otworzyć naczynie. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy eksperymentalną kalebasę, w której zostawimy te fusy aż spleśnieją i będziemy mierzyć czas. No, bombiję sobie wezmę raczej. Ciekawostka, ta połowa jest sucha i ta połowa jest przebarwiona, ponieważ matero jest używane. I tutaj odpowiadamy na pierwsze Wasze pytanie. Czy przebarwienie na matero oznacza, że ono spleśniało? Nie. Tak wygląda w środku używane matero i nie jest to nic nienormalnego. To przebarwienie nie musi być takie burę jak tutaj, może być bardziej zielone. Ogólnie yerba barwi na zielono, więc raczej jest to zielone, ale póki nie ma pleśniowych wykwitów, to po prostu jest przebarwione matero. Jest to zupełnie normalne. Natomiast kiedy spleśnieją fusy, trzeba czekać. Minęło 7 dni, tydzień, odkąd zostawiliśmy nasze matero, nasze otwieralne, specjalne matero, gdzie jest specjalne okienko, przez które filmowaliśmy rozwój wszystkiego, co się rozwinęło. Mamy tutaj już nagrane, jak to wyglądało. Zobaczmy, pierwszego dnia jeszcze nic się nie działo. Drugiego zmienił się już nieco kolor, pojawiły się pierwsze zmiany. Trzeci dzień, moim zdaniem, już tutaj coś zaczyna się wyraźnie dziać. Jeszcze nie widać jako takiej pleśni. Pierwsze gdzieś te nitki, pojawiają się już czwartego dnia. Jest to taka typowa biała pleśń, która zaczyna się rozrastać i jest coraz więcej. Widzicie, piątego dnia to już lawinowo, już wyrosło u góry, już przez tę szybkę widać po prostu całą masę tego. No, szósty dzień, moim zdaniem, już naprawdę porządnie spleśniałe. Już nie ma wątpliwości co do tego, że zgniło jak tylko mogło. No i dalej, może być już tylko gorzej. No, jak widzicie, przybywa. Siódmy dzień, już praktycznie to, co mamy teraz. Dzisiaj jest 8 dzień, bo generalnie wczoraj był ten 7, więc jak widzicie, jeszcze więcej. No, pleśń wygląda jak wata. Nie wiem, może się ktoś zna, jaki to gatunek pleśni, która to pleśń, ile jest różnych pleśni, ale jeżeli spodziewaliście się na przykład jakiegoś płata zielonej pleśni, no to nie ma. To jest taka pleśń, która wygląda jak biała wata, chociaż tutaj zielone rzeczy są, ale nie wiem, czy to pleśń, czy to sama yerba. Słuchajcie, ja to wygrzebię, bo ogólnie jak już spleśnieliśmy matero i spleśnieliśmy w środku yerbę, no to zobaczmy to dokładnie. Mam nadzieję, że Wam to do czegoś się przyda. Uwaga, zabezpieczamy się, BHP przede wszystkim. Bierzemy pół matero, spleśniałe, łyżeczka i uwaga, paskudne, wyciągamy to stąd. Ale to nie jest takie proste, słuchajcie, bo to się jak taka, przypomina mi to ziemię w doniczce, gdzie jest kwiatek i próbujemy to wyciągnąć, a ta ziemia jest taka złączona korzeniami. To jest taka zwięzła dość struktura. Zupełnie nie przypomina już fusów z yerby, tylko właśnie takie korzenie z doniczki. Okropność, popatrzcie. Trudno to w ogóle wydobyć, ale okej. Ale się udaje. Piękna pleśń. Zobaczcie, jakie niteczki. Taka wata się zrobiła. Wygląda to paskudnie. Czemu ja się tym bawię w ogóle, słuchajcie? Bo co ja Wam chcę pokazać? Po pierwsze, jak wygląda spleśniała yerba, a po drugie, jak wygląda spleśniałe matero, a po trzecie, ile to wszystko trwa. Ponieważ często pytacie, czy matero mi spleśniało, bo się przebarwiło. To już Wam pokazywałem przed chwilą i tydzień temu zarazem, jak wygląda matero po prostu suche i przebarwione od używania. A teraz pokażę Wam, jak wygląda matero spleśniałe. Wiecie co, to już nie będzie potrzebne, ja odrywam tę szybkę, żebyście to lepiej zobaczyli. Przyklejone, patrz. I co nam dał ten eksperyment? No to
że widzimy, że nieszczególnie się to różni od siebie. Tu oczywiście zostało sporo pleśni, którą wyhodowaliśmy, trochę tych czarnych, wilgotnych, paskudnych fusów, ale same matero, zobaczcie, przypomina to, które było używane wcześniej. Czyli jaki jest wniosek? Nie za bardzo da się w ogóle po samym kolorze matero stwierdzić, czy tam coś spleśniało, czy nie. Ale co ja chcę powiedzieć, że pleśń jednak wygląda jak pleśń. Spójrzcie, tutaj w środku widać, że jeszcze na samych ściankach są takie białe włókna, no biała pleśń. Chcę powiedzieć, że to przebarwienie to nie jest pleśń, bo ono po prostu zostało w tym matero. Właśnie tak jak widzimy to na tej niespleśniałej części. Po prostu to się nie zmieniło. Co się zmieniło? Pojawiła się pleśń jako taka, serio. Prawdziwa pleśń, jak pleśnieje jabłuszko, bo tu takie widzę biało-zielone elementy. Są te włókna, ta taka wata i na to zwracajcie uwagę. Bo przebarwienia, jak widać, się nie zmieniają. Oczywiście z tego nie będziemy już pili. Ja nie sądzę, żeby istniała jakaś metoda, żeby to zdezynfekować. Zresztą po pierwsze to jest w ogóle przecięte, więc i tak nie było w planie tego ratować, ale jeśli spleśnieje materiał, ja bym to wyrzucił. Spójrzcie na to. Macie ochotę to ratować? Czy macie pomysł, jak to uratować? Czy ma sens na przykład powtórne curado, wydrapanie tej pleśni, wyparzenie tego wrzątkiem? Słuchajcie, nie no. Tak jak owoc zaczyna pleśnieć, to nie jest tak, że my odcinamy to, co spleśniało i resztę jemy dalej. Te zarodniki są wszędzie. Ja bym nie używał materiału, który spleśnieje. Co do samej yerby, no to pytaliście, jak długo może stać w matero yerba, aż spleśnieje. No widzieliście, po tygodniu wygląda tak. Tu już nikt nie może mieć wątpliwości, czy to spleśniało, czy nie. No jest włochate, jest kudłate, jest czarne miejscami. Jest, no właśnie, czy to śmierdzi? Nie. Ogólnie nie śmierdzi, no ale w sumie zwróćcie uwagę na to, że jeśli spleśnieje nam jakiś owoc, to on też nie śmierdzi. On jest pokryty pleśnią, on pachnie no takim, wiecie, no nieświeżym owocem, nie? Spleśniałe jabłko, czy po zapachu rozróżnicie, że jabłko spleśniało. Ono po prostu ma zapach takiego ubitego jabłka, nie świeżutkiego, ale pleśń myślę, że nie śmierdzi po prostu tak super, nie? Żeby to rozpoznać, więc wąchanie nie ma sensu, ocenianie po wyglądzie to jest jedyne, co możemy zrobić. No i tak jak widzieliście, świeżutka yerbka, zaparzona i pita, wspaniała, osuszona, zostaje do dnia następnego. No to co? Coś się tam już działo, lekko się kolor zmienił, lekko z góry to wyschło. To od razu widać, no to po prostu schnie, a to co jest na dole zaczyna być zabezpieczone taką warstwą tej wyschniętej yerby u góry i tam mogą dziać się już cuda. Przy czym w ciągu jednego dnia było widać, że zmienia się już trochę kolor. To zaczyna tam nieco ciemnieć. Trudno powiedzieć, czy to już jest zalążek pleśni, czy nie. Czy to jest po prostu... No wiecie, tak jak zostawicie napar z herbaty, on też następnego dnia z zielonej herbaty się robi po prostu brązowy. Czy to się zaczęło w jakiś sposób tam utleniać, czy po prostu pociemniało, bo yerba intensywnie barwi, czy to już pleśnieje, bo same włókienka tej pleśni pojawiły się dopiero tak już wyraziście czwartego dnia, ale trzeciego już było widać, więc słuchajcie, no nie wiem, czy ktoś z Was ma pomysł, żeby po 3 dniach, właściwie po 2, bo pierwszy dzień to był ten, w którym to zaparzyliśmy. No, to było rano, to trwało cały dzień, drugiego dnia były już zmiany, trzeciego dnia pojawiła się pierwsza pleśń, czwartego już była bardzo wyraźna, więc to widać gołym okiem. Tylko czy ktoś ma pomysł, żeby pić yerbę po 2 dniach stania? No, moim zdaniem w ogóle niefajnym pomysłem jest picie jej rano, bo pijemy yerbę wieczorem, pierwsze parzenie, takie mocne, wiecie, no idziemy spać, nie? No chyba, że ktoś nie idzie, no ale ogólnie wtedy jest najwięcej kofeiny, jest intensywne, zostawiamy to, żeby sobie wyschło do rana i parzymy jeszcze raz, z rana pijemy takie popłuczyny dla pobudzenia, wiecie, nie tak, prędzej wolałbym to zaparzyć rano, świeżutkie, wypić, wysiorbać i powiedzmy dolewać i dolewać, aż wreszcie wieczorem powiedzmy mieć już takie przepłukane, że mnie to nie pobudzi, ale jeszcze ciągle fajne, nie? Jeśli chodzi o odstęp czasu, myślę, że podobnie, a jakoś tak logiczniej. Tak czy inaczej, ja nie polecam picia yerby następnego dnia. Mimo że nie było widać tam jeszcze jakiejś pleśni, to coś tam się zaczęło już dziać. No, jest to dla mnie niesmaczne, niefajne i no nie wiem, no jeżeli nie potraficie sami ocenić, czy co się jeszcze nadaje i pytacie nas o to znaczy, że nie jesteście tego pewni, więc lepiej to wywalcie. No wiadomo, nie ryzykujemy za wiele tą pleśnią, no rozwolnienie, to nie jest tak, że umrzemy, nie? Ale no wiecie, po co naprawdę? Ta yerba nie kosztuje tyle pieniędzy, żeby nie było nas stać na 2 łyżki świeżej yerby z rana. No naprawdę
No nie wiem, jak chcecie, ale ja odradzam. Po nocy nie, no pas po prostu, a po tygodniu wygląda to tak. W każdym razie mam nadzieję, że już wiecie, jak wygląda spleśniała yerba, spleśniałe matero i ile to trwa. Mam nadzieję, że na coś ten dziwaczny odcinek Wam się przyda. Było fajnie i naprawdę cieszę się, że to zrobiłem, bo bawiłem się fajnie. Dzięki za oglądanie i czekamy na Wasze dalsze pytania i do zobaczenia na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl